Idę właśnie do Paper Concept odebrać mój notes Leuchtturm. W ramach spaceru uznałam, że się przejdę. Pokażę Wam, co kupiłam. To jest mój nowy notes, który ma identyczny kolor jak mój stary notes. Różnią się jedynie ilością stron. Ten ma 60, ten ma 250. Ja jestem fanką Leuchtturm. Mam też długopis od nich i to już jest mój trzeci notes. Ja preferuję kropki. Takie. No, ludzie się dzielą na tych, którzy wybierają Moleskine i tych, którzy wybierają Leuchtturm i tych, którzy też wybierają inne rzeczy albo w ogóle nic. Kupiłam też takie wiosenne naklejki, kwiatuszki. Jest ich trochę mało, tylko 4 strony i 2 się powtarzają. I nakreślacz w kolorze, którego jeszcze nie miałam. Później poszłam do Netto i kupiłam pucharki do lodów. Są w takim stylu Bridgertonów. I jak już je kupiłam, to musiałam kupić lody, więc jak Michał wróci, to zrobię nam takie desery lodowe z bitą śmietaną. Przeczytam Wam cytat z raczej bohatera noweli Anny Burns, autorki Mleczarza, którego jestem fanką. To jedna z moich ulubionych książek i ostatnio wyszła też ta nowela. Omawiałyśmy ją w naszym book clubie. I ta sytuacja z tymi zakupami, to przeczytam Wam cytat, który mi się skojarzył w sklepie. To powiedziawszy, ruszyła do sklepu po nową sukienkę, żeby mieć w co się ubrać na lunch z bohaterem. A do nowej sukienki należy przecież dobrać jeszcze nowy kapelusz, do tego nowe meble, ozdobne poduszeczki i inne elementy wystroju do całkowitej rearanżacji mieszkania, co z kolei wymaga nowej torebki, a ponieważ do sukienki potrzebne były jeszcze rękawiczki, to kupiła rękawiczki, a następnie odwiedziła pasmanterię i sklep narzędziowy. Wreszcie przyszedł czas na konsultację z ekspertem od chloroformu, wizytę u terapeuty celem przedyskutowania podświadomych motywacji oraz tego też wymagała nowa sukienka, szybkie odwiedziny w galerii sztuki, żeby nabyć jakieś dzieło. Wreszcie FAM przekazała na cele charytatywne datek stanowiący równowartość 10% wydatków z tego dnia. No więc tak, nowa sukienka wymaga bardzo wiele, a gdy femme fatale miała to już z głowy, poszła spędzić resztę czasu przed lunchem z krewną od strony ojca, kochaną, najmilszą, troszkę nie dzisiejszą babcią cioteczną. Chcę się podzielić z Wami przemyśleniami dotyczącymi pracy. Jeśli oglądacie moje vlogi albo nie jest to pierwszy vlog, który oglądacie, to pewnie wiecie, że ten temat mnie interesuje. I tak właściwie to on interesuje mnie od kiedy zaczęłam swoją pierwszą poważną pracę. To już było 6 lat temu. I od tego momentu nieustannie próbuję sobie zdefiniować to pojęcie, czym dla mnie jest praca, czym nie jest, czym nie chcę, żeby była i ogólnie jak żyć. Lubię wymyślać systemy, testować je na sobie i później wdrażać w życie.
Niestety ta wersja testowa zazwyczaj jest tą wdrożoną w życie, więc jest to testowanie na własnych błędach. I tak było w przypadku mojego roku relaksu i odpoczynku, który miałam w 2023 roku, inspirowanym tytułem książki Otessy Moszfek. No i ten system miał bardzo dużo wad. Wtedy myślałam jeszcze, że będę chciała go cyklicznie powtarzać. Natomiast z czasem zdałam sobie sprawę, że jest to niemożliwe, głównie ze względów administracyjno-finansowych, ale nie tylko. Kiedy rozpoczynałam mój rok relaksu i odpoczynku, myślałam sobie wtedy, że w każdej następnej pracy po 2-3 latach będę potrzebowała takiego roku, gdzie będę mogła odpocząć. Oczywiście ten rok tutaj jest umowny w pewnym sensie, ja traktuję go metaforycznie. Zresztą mój rok relaksu i odpoczynku trwał 8 miesięcy ostatecznie. Ostatnio zdałam sobie sprawę z tego, że można mieć pracę, która nie obciąża na tyle, że będę musiała robić sobie rok przerwy. I to oczywiście zdefiniowało całą resztę i teraz wdrażam nowy system. Nie jest on co prawda tak spektakularny jak poprzedni, natomiast działa i mi służy. I w sumie to chyba zazwyczaj tak jest, że jak jakiś system jest nudny, to znaczy, że jest dobry. Na początku musiałam sobie w ogóle zadać pytanie, czym dla mnie jest praca i po co ona mi jest. Przez te 6 lat też po prostu pytam o to różnych osób, więc odpowiedź nie jest tak oczywista, jak mogłoby się wydawać i usłyszałam dużo różnych odpowiedzi, ale musiałam znaleźć sobie swoją. Dla mnie tą odpowiedzią jest bezpieczeństwo. Po pierwsze i najważniejsze. Chcę, żeby praca zapewniała mi stabilizację, grunt pod nogami, poczucie bezpieczeństwa, zarówno w pracy, jak i poza nią. Jakby od tego mogłam pójść nieco dalej, bo zdefiniowałam sobie to główne założenie. Poczucie bezpieczeństwa wiąże się oczywiście też z pieniędzmi, które muszą mi wystarczać na podstawowe środki do życia i możliwość odłożenia 10%. Są też w tym systemie liczby. Jeśli chodzi o oszczędności, to te 10% od 3 lat inwestuję i liczę na to, że w przyszłości one staną się po prostu moim dodatkowym źródłem dochodu, ale w dalekiej przyszłości. Bardzo dalekiej przyszłości. Po drugie, oczekuję od pracy poczucia sensu, rozwoju, sprawczości i przynależności. No, to jest może takie oczywiste w kulturze. Z jednej strony jest to oczywiste, a z drugiej strony właśnie po jakimś czasie wszystkie te filary się chwieją i zapominamy, po co w ogóle to robimy. I po trzecie, po pracy chcę mieć czas i energię na to, żeby realizować własne projekty i zaspokajać potrzebę A twórczości lub B pieniędzy. I to jest w gruncie rzeczy ten system. Bezpieczeństwo to jest praca, pieniądze to jest praca plus inwestycje, rozwój to jest praca plus czas wolny, w którym ten rozwój może się zadziać. I w sumie to tyle. Ten system bazuje na dywersyfikacji. Ja mam dość niską skłonność do ryzyka i lubię ograniczać to ryzyko, więc ten system też u swojej podstawy ma takie założenie, że nawet jeśli któryś z tych filarów się zawali, to będzie to tylko jeden z 3, a nie wszystkie naraz. Więc ograniczam takie ryzyko, że wszystko może się zawalić. To jest system, który opiera się na moich wartościach i moim doświadczeniu i jest stricte związany z branżą kultury. Więc on, no nie wiem, czy to jest w ogóle
Nie wiem, czy może być przydatny w gruncie rzeczy, ale zachęcam też do tworzenia własnych systemów i testowania ich. I uwaga moja jest taka, że przed testowaniem różnych systemów na sobie polecam najpierw zrobić sobie symulację w Simsach. Nie wszystko da się tam sprawdzić, ale wiele można sprawdzić. Ja naprawdę tyle symulacji przeszłam w Simsach, że jest to przyjemne i pożyteczne. Dajcie znać, może macie też własne systemy, które zawiodły, albo które się powiodły, albo które są w procesie. To wszystko. Dziękuję Wam, że oglądałyście i oglądaliście i do zobaczenia w następnym filmie. Pa!